Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak podłączam Vitotrola 100 do nowego Vitodensa 100. Zobaczymy, jakie są problemy z tym, albo jakieś nie ma problemów i jak to działa w ogóle. Także zrobimy sobie na dworze unboxing tego. Więc pudełko, jak to ostatnio u Bissmana, minimalistyczne, nie ma za dużo zabawek. Sam Vitotrol. Całkiem spoko to wygląda, na nim jest jeszcze folia. Możliwość montażu na ścianie, albo po prostu postawienia gdzieś. Zasilany jest bateriami. No i są kołki. Oczywiście, podobnie jak kiedyś robiłem recenzję Salusa, mogły być ciut lepsze. No ale cóż, są jakie są. My akurat z tego tu nie będziemy korzystać. No i prosta instrukcja, jak to odpalać. Prawdopodobnie tu jest też potrzebny V-Guide i zalogowany V-Guide, czyli niestety może to zrobić serwisant, ale to się spróbujemy przekonać. Tak by też wyglądało, czyli najpierw podłączyć, później skorzystać z V-Guide'a, wskazówki do montażu. Instrukcja nie jest jakoś wybitnie dokładna. Nie wiem, który filmik czy z tego sterownika, czy z termostatu modulowanego się pojawi pierwszy, ale tam też myślałem, że da się może to wickerem zrobić, czyli tym, co ma klient. Tworzymy sobie to, baterię. No i nam coś się udziło. Język angielski, francuski, włoski, niderlandzki. No, szukamy polski. Format 24-godzinny. Wyświetlanie dni. Słownie. Damy słownie. Start parowania. I tu pewnie będę musiał użyć tabletu, żeby móc Wam to pokazać. Dobra, teleportowaliśmy się do kotłowni. No i właśnie. Bez zalogowania. Nie da się tego podłączyć, czyli ja się zaloguję. Dobra, czyli rozszerz system. Dodaj termostat, to będzie coś takiego. Vitotrol 100E. Termostat Vicker, czyli Vitotrol 100, czujnik klimatu Vicker. Vitotrol 100E. I teraz kod QR trzeba zaskanować. Zaraz po niego skoczę. To jest jeszcze jedna karteczka, która przychodzi. Ja mam ją tu. Skanowanie kodu QR. Wyświetlacz prostokątny, czyli wchodzimy w tryb serwisowy. B1. I trzeba zeskanować kod QR z kotła. Zobaczymy się. No i się kręci tak zwane. Znaleziono system. Tam kliknąłem parowanie. Wyniesie urządzenie główne z radio niskie położone mocy. Wyniesie, że Vitor znajduje się w zasięgu. Postępuje zgodnie z krokiem Start P, aby łączyć skanuj kod krótki się na tylnej ściance urządzenia. Ok. Trochę tego jest. Zeskanowaliśmy kod, który jest z tyłu. Coś się dzieje. Zdecydowanie. Natomiast te wszystkie ustawienia będziemy robić z poziomu aplikacji, bo będzie to dużo wygodniejsze. Nie wiem, czy już jest ok. Teoretycznie znak połączenia jest. Kontynuuj i zakończ. Nie chcemy raportu. No dobra, to byłoby praktycznie wszystko. Spróbuję jeszcze, jak klientka zainstaluje aplikację, pokazać Wam, co wtedy można w samym aplikacji Vicker ustawiać. Tak mniej więcej wygląda konfiguracja. No i niestety potrzebne jest konto. Czyli musicie być serwisantem, autoryzowanym serwisantem, żeby móc to zrobić. Więc niestety się tego na ten moment, przynajmniej jak tak widzę, nie da ominąć. Mieliśmy okazję potestować praktycznie 2 tygodnie. W zasadzie klientka miała okazję potestować 2 tygodnie nasz sterownik. Wrażenia są bardzo pozytywne, szczególnie, że można wszystko ustawiać z poziomu aplikacji. To robi bardziej za termostat, natomiast dzięki temu po pierwsze możecie ustawić 4 przedziały czasowe do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody. Normalnie tego się nie da zrobić. W sensie tylko z tym albo z Vicker termostatem możecie mieć przedziały czasowe do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody. Ciepłą wodę, żeby też mieć przedziały czasowe, trzeba mieć czujnik temperatury zewnętrznej. Jeżeli jest goły kocioł plus zbiornik, niestety albo grzeje, albo nie grzeje. Czemu tak jest? Nie pytajcie mnie, po prostu pewnie Bissman chce jakby wymusić, że jeżeli chcemy mieć premium sterowanie, no to musimy jeszcze dołożyć coś więcej. Nie mi to oceniać, natomiast daje nam na pewno tą możliwość.
Co sądzę o tym sterowniku? Już po tym użytkowaniu teraz trochę się nim pobawiłem, bo najbardziej byśmy go porównywali do Vicker termostata, bo tam pełnia to samą w zasadzie funkcję. No po pierwsze tutaj możemy zobaczyć coś i coś ustawić. Dosłownie coś, bo to nie jest jakoś super wygodne, dalej z aplikacji się to robi zdecydowanie wygodniej. Po pierwsze możemy ustawić temperatury zadane, czyli komfortową, zredukowaną i normalną. I jest to w miarę przyjemne. Nie ma z tym problemu. Możemy szybko aktywować tryb party. Kocioł nam nie pracuje. A i dalej nam nie będzie pracować, bo jest zbyt ciepło. Jest 22 mierzymy, a ustawiona jest w tej chwili 20 zwykła, więc jakby nie odpali się. Natomiast ciepłą wodę by zagrzał. Więc to można dzięki temu tak dosyć szybko sobie odpalić. Co jeszcze z tego możemy zrobić? Oczywiście teoretycznie harmonogramy do grzania ciepłej wody centralnego jak najbardziej. Natomiast no, z aplikacji jest zdecydowanie wygodniej. Jest to trochę droższe urządzenie niż Vicker termostat, natomiast dzięki temu, no, może, jeżeli nie będziemy mieli dostępu do internetu, dalej możemy jakoś coś sobie posterować kotłem, bo niestety przy montażu tego czy sterownika Vicker termostat centralne jest poza sterowaniem. W sensie z kotła tego nie zrobimy, tylko i wyłącznie aplikacja, bądź to, no przy Vicker termostacie tylko aplikacja. No bo nie mamy już jakby tam przycisków. Ciepłą wodą dalej da się sterować za pomocą kotła. No ciśnienie dalej jest widoczne, natomiast wtedy całe sterowanie centralnym odpada nam z kotła. Dobra. Co jeszcze nam to daje? No poza przydziałami czasowymi, no jakby dzięki temu no, precyzyjnie regulujemy temperaturę w pomieszczeniu od tego co jest. Jest to w jednym miejscu, więc jakby nie trzeba latać do sterownika pokojowego, jakby nie ma zastanawiania co, gdzie, jak, tylko wszystko jest w jednym miejscu. Też temperatury, jakie to podaje, wydaje mi się, że nie nadają się do podłogówki, bardziej jest to pod grzejniki, przynajmniej na ten moment jakby zaprogramowane, bo temperatury lecą wysokie. Nie ma też jakby ustawiania czy podłogówka, czy grzejniki. Jeżeli ktoś ma jakieś inne informacje, chętnie się dowiem. Także na pewno najważniejsze zalety, no to po prostu możliwość sterowania wszystkiego z jednym miejscem, przedziały czasowe do ciepłej wody, do centralnego, 4 aż. Co do wad, no tak jak mówię, odpada nam sterowanie z kotła za pomocą, jeżeli chodzi o ogrzewanie. No i trzeba to przynajmniej, ja nie widziałem opcji, żeby to podłączyć bez aplikacji VGuide, czyli kupujemy to od serwisanta albo wzywamy serwisanta i trzeba mu za to zapłacić, no bo jest to trochę zabawy. Na pewno nikt za darmo nie przyjedzie, no nie możemy tego zrobić samemu, bo bez zalogowania do VGuide'a po prostu się nie da. Natomiast czy warto? No moim zdaniem warto. Albo to, albo Vicker termostat, bo wszystko sterujemy z jednego miejsca. No i nie ma zastanawiania się, że a co mam ustawić na termostacie, a co na kotle, tylko się to po prostu dzieje. Więc zdecydowanie polecam, tylko po prostu warto znać te konsekwencje. Jeżeli tutaj baterie się wyładują, i dopóki ich nie uzupełnimy, przynajmniej po 10 minutach jakby pracy bez termostatu, no kocioł dalej nie startował, więc to też tak w sumie pytanie do Wismana. Co wtedy? Na pewno odparowanie nie pomaga, dopiero by trzeba zmienić tryb, nie sterowanie za pomocą takiego czegoś, tylko przejść jeszcze raz ponownie uruchomienie i ustawić go w tryb stałotemperaturowy i to na pewno by pomogło, żeby po prostu jakoś odpalić kocioł. Zakładamy, że to się raczej zbyt często psuć nie będzie, natomiast taka uwaga, bez internetu będzie to działać normalnie, po prostu będziemy musieli wszystko zrobić z tego panelu, a nie z aplikacji. A natomiast, no tak mówię, no teraz raczej bez internetu to trochę jak bez wody czy bez prądu. Więc rzadka sytuacja, natomiast warto wiedzieć, znać konsekwencje. No dajcie znać w komentarzach, czy sami byście byli w stanie dopłacić koło 1000 zł. Taki termostat zwykły, bezprzewodowy by kosztował pewnie około 4-500, no to mamy koło 1000. Dziękuję wam za oglądanie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.